Witam na kanale Elmark Automatyka. Mam nadzieję, że podobał się poprzedni odcinek. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, kliknijcie w róg ekranu. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, żeby nie ominęły Was żadne filmy o tematyce serwonapędów, a ja zagwarantuję, żebyście się nie nudzili. W ostatnim odcinku wykonaliśmy diagnostykę naszego serwonapędu, a dzisiaj zobaczymy, jakie tryby kontroli są dostępne w serwonapędach Unitronics. Poszczególne tryby sterowania pozwolą nam kontrolować różne parametry naszego serwonapędu. W wcześniejszych odcinkach głównie używaliśmy sterowania pozycją, a dzisiaj bardziej skupimy się na trybie ciągłym. Podobnie jak poprzednio, nasz przykład wykonamy na naszym zestawie demonstracyjnym, który składa się z dwóch serwosterowników, dwóch serwosilników połączonych pasem i sterownika PLC z zabudowanym panelem HMI. W przykładzie wykonamy dwa programy. Pierwszy do płynnego sterowania prędkością, a drugi do dojazdu do konkretnej pozycji i utrzymaniu momentu przez określony czas. Nasz układ jest już odpowiednio podłączony, więc zostaje napisać nasze programy w środowisku Unilogic. Wykorzystamy poprzednio napisany program. Jeśli nie macie do niego dostępu, pobrać możecie z linku w opisie. Dobrze, to rozpoczniemy od napisania programu. Będzie to stosunkowo szybkie, więcej czasu poświęcimy na przygotowanie ekranu. Dodamy blok Move Velocity do sterowania prędkością. Teraz przypiszemy odpowiednie parametry. Aby zapewnić poprawne działanie, dodamy gałąź rozłączania, gdy praca została przerwana lub wystąpił błąd, tak jak w poprzednich przykładach. Teraz przygotujmy ekran do sterowania prędkością. W tym celu przejdziemy do zakładki HMI. Zrobimy miejsce na przycisk do przejścia i zduplikujemy ekran, ponieważ będzie on podobny. Nazwijmy go prędkość. Nieco zmniejszę przyciski, żeby pomieścić slider, przy pomocy którego będziemy sterować prędkością. Teraz dodam slider, który pozwoli na płynną zmianę prędkości. Dodatkowo dodamy przycisk do przejścia między ekranami. I to samo robimy w ekranie main. Maksymalna wartość 12 000 odpowiada 2000 obrotów na minutę. I podlinkujemy to pod naszą prędkość w bloku Move Velocity. Pozostało jeszcze zmienić wyświetlacza, tak abyśmy widzieli zadaną prędkość i aktualną prędkość, a poniżej pozycję oraz moment obrotowy. Przyszła pora na przetestowanie naszego programu. Wybierzemy jakąś prędkość i jak widać sterownik osiąga prędkość. A teraz możemy przestawić i tak reguluje parametry, żeby zgadzała się prędkość zadana z aktualną. To było sterowanie prędkością. Teraz zajmiemy się bardziej złożonym zagadnieniem. Na początku napiszemy nasz program, aby serwonapęd wykonał obrót o 5000 stopni, następnie osiągnął zadany przez nas moment i utrzymał go przez 3 sekundy. Ponownie przechodzimy do drabinki w naszym projekcie. Do naszego programu użyjemy dwóch bloków. Move Relative, odpowiedzialny za wykonanie obrotu, które już wcześniej zostało dodane do projektu, i Torque Control, odpowiedzialny za utrzymanie momentu. Za załączenie będzie odpowiadać zmienna rozpocznij moment. A wartość momentu będziemy przechowywać w zmiennej moment. Oczywiście, jak w poprzednich przypadkach, musimy dodać gałąź resetowania.
Mamy już bloki sterowania, to teraz doróbmy cykl automatyczny. Na początku rozpoczęcie cyklu. Przechowywanie wartości w bloku Store dodaję, żeby mieć pewność, że wykonany ruch będzie o 5000 stopni, ponieważ użytkownik mógł wcześniej zmienić wartość. Potem procedura osiągnięcia momentu. Rozłączy nam ona sterowanie pozycją, a załączy sterowanie momentem. Gdy układ osiągnie zadaną wartość momentu, ustawimy timer, który będzie utrzymywał moment przez 3 sekundy. Teraz pozostało przygotować ekran HMI. W tym celu zduplikujemy ekran prędkość i nazwiemy go moment. Przyciski pozostają takie same, tylko trzeba zmienić przypisane akcje. Trochę pozmieniamy wartości, tak aby widzieć zadany moment, potem aktualny moment, prędkość i pozycję. Tak samo umożliwimy przechodzenie do ekranu. W oknie prędkość dodaję jeden przycisk, a w oknie moment tylko podmieniam wartość load screen. Jako że chcemy, żeby moment zmieniał się maksymalnie o 25 stopni w stosunku do momentu znamionowego, tak też wpisujemy wartość 250, ponieważ jest ona przypisywana w wartościach tysięcznych. Oprócz zmiany napisów nad wyświetlaczem warto też zmienić odpowiadającą im zmienną. Sprawdźmy działanie naszego układu. Ustawmy około 10% momentu znamionowego. Włączymy. Teraz silnik wykonuje obrót o 5000 stopni i utrzymuje zadany przez nas moment. Czyli wszystko działa poprawnie. I cykl cały czas będzie się teraz powtarzał. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się, jakie są dostępne tryby sterowania w serwonapędach Unitronics. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe, ale jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości. Dodatkowo w opisie filmu zostawiłem link do instrukcji wraz z programem, gdzie szczegółowo opisuję to, co pokazywałem Wam w filmie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału i zostawieniu łapkę w górę, aby nie ominęły Was żadne filmy na temat serwonapędów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki Akademii Serwonapędów.